Cześć kochani, dzisiaj gość, którego już zdążyliście swego czasu poznać, Michał Miodoński i oczywiście gospodarz kanału Barwy Zdrowia, Janusz Dąbrowski. Witamy Was serdecznie. Michałek, uśmiechnij się, pomachaj ręką. Cześć, witam wszystkich. Tak, to ruszam się, nie tylko zdjęcie zostało. Tak, to nie jest manekin ustawiony, ja też nie jestem manekinem. Słuchajcie, no jak zwykle sobie trochę tak żartuję dla rozluźnienia atmosfery i dla przygotowania nas samych do tego, do tej prelekcji, do tej rozmowy w zasadzie. No to To, jest po prostu spotkanie przy kawie, nie? ja przepraszam, ale ja przy wodzie. Ach, ja przy kawie akurat to podpadłem. Dobrze, no niech ci będzie, niech to będzie przedostatni raz już mi. Dobra. Słuchajcie, a temat jest bardzo poważny. Jak wiecie, że mam bardzo dużo audycji dotyczących nowotworów i dzisiaj porozmawiamy sobie o nowotworach, ale nie z punktu widzenia takiego jakby medycznego, co zrobić, jak się ochronić, jak ewentualnie wspomagać organizm w chorobie nowotworowej, bo to jest nieprawda, że rak to jest wyrok i koniec, kropka. Niedawno, ta audycja będzie o czym innym. Niedawno robiłem taką audycję i link zamieszczę pewnie pod tą audycją o tym, jak rozmawiać znaczy jak lekarze powinni rozmawiać z pacjentami na temat nowotworów. Wypowiadał się pewien lekarz, profesor medycyny, onkolog, bo ten temat jest no, słuchajcie, w powijakach powiedzieć to jest mało, to jest nic nie powiedzieć. Dlatego, że akurat tematy wywołują sami pacjenci albo bliscy pacjentów onkologicznych i mówią o wielu lekarzach, jak oni rozmawiają z pacjentami. To jest często odbywa się na zasadzie takiej, no proszę Państwa, trzeba przygotować się, zrobić testament, zostały 2 miesiące, 3 miesiące życia i do bliskich to samo i tak dalej, i tak dalej. Mnie to po prostu znowu powiedzieć, że wkurza, to nic nie powiedzieć, dlatego że w tym momencie tego typu lekarze, nie wszyscy, jeszcze raz chcę tutaj powiedzieć, bo są lekarze obdarzeni ogromną empatią i jakoś taką naturalną nawet umiejętnością przekazania tych trudnych informacji, ale ci lekarze, którzy w ten sposób tak rąbią jak siekierą, to jawią mi się jako jasnowidze, jako, nie wiem, prorocy wiedzący wszystko okazało się, że bardzo często po takiej diagnozie to jest faktycznie dla niektórych gwóźdź do trumny, a u niektórych no, to jest coś przeciwnego. Wywołuje bunt, powiedział, a przepraszam, gest Kozakiewicza. I są takie przypadki, że ludzie żyją znacznie dłużej, albo w ogóle żyją po prostu już jakiś czas. To się na miesiące, na lata po prostu i tak dalej. Więc dlaczego dzisiaj akurat rozmowa z Michałem? Dlatego, że żaden z nas nie jest lekarzem, ani ja nie leczę, ja ewentualnie pomagam, podpowiadam, jak można wspomagać. No mam tutaj szaloną praktykę wieloletnią, tak prawdę mówiąc. Michał, z racji tego, że jest, on wie, że ja nie lubię tego określenia coach i tak dalej, ale no, nie wiem, jak to Nie ma nazwać, lepszego w tej podpowiadaczem. chwili, Janusz, no nie ma lepszego określenia w No tej nie ma chwili. innego określenia, więc musimy to określenie używać, coach. Znaczy to określenie mi się źle kojarzy. Dlaczego? Dlatego, że był taki, nie wiem, gdzieś zginął chyba w internecie, taki coach Mike i on się sam nazywał coach po polsku Mike i występował w jakichś takich dziwnych ubraniach, no czasami półnagi, żeby zszokować ludzi. To też miał być taki zamysł, powiedzmy, quasi-terapeutyczny, ale mniejsza z tym. I może dlatego mam takie skojarzenia. Więc dzisiaj na temat tego, jak ewentualnie terapeuta, psychoterapeuta, coach może podpowiedzieć nam, jak rozmawiać z ludźmi, którzy otrzymali diagnozę. Ma pan raka, ma pani raka, ma pan nowotwór i tak dalej, i tak dalej. Co dalej? W jednej z moich książek tu właśnie na temat nowotworów, będę się reklamował przy okazji, czy można Bardzo uchronić dobrze. się, o, tutaj nie za bardzo widoczne, czy można uchronić się przed chorobą nowotworową. Jest wypowiedź pewnego amerykańskiego lekarza, który mówi, jeżeli otrzymałeś taką wiadomość, to jest naturalna reakcja, że możesz być wkurzony, możesz być zrozpaczony, możesz być przerażony, możesz próbować bić głową w ścianę, chociaż to nie warto. Może wywoływać to w tobie bunt, możesz płakać, możesz
różne rzeczy robić, ale później nie masz wyjścia. No to może trwać kilka dni. Masz się wziąć w garść i zebrać wszelkie informacje, jakie dotyczą tylko choroby. Szukaj w internecie, dzwoń po lekarzach, wszędzie, gdzie tylko się da, czytaj książki. Odejście nie następuje 3 dni po diagnozie, chyba że to jest okres terminalny, no ale to jest tylko taka teoria. Zbierz wszystkie informacje i podejmij decyzję, co masz robić. Zdecyduj się na coś. Ale tutaj my doskonale wiemy, że taką naszą podstawową mocą, podstawowym orężem to jest właśnie, jak powiedziałem, informacja, wiedza. A po drugie, co my mamy tutaj między uszami, na tym odcinku 25 centymetrów mniej więcej, czyli jak my myślimy, co myślimy i jak myślimy. Czy od razu załamiemy się, a tu już jest koniec, bo jeszcze nam powiedzieli, te geny takie, też audycje na ten temat mówiłem. Słuchajcie, nie wierzcie w to, że geny są decydujące, to jest bzdura. Niedawno też miałem audycję, gdzie mówiłem, gdzie przytoczyłem dane opublikowane w The Lancet Oncology w 2018 roku, a mamy 2024, bo nakręcamy w czerwcu, pod koniec czerwca 2024 tę audycję. I The Lancet Oncology, bazując na wieloletnich badaniach, między innymi w Anglii, w Southampton, taka pani profesor Diana Eccles, gdzie okazało się, że chodziło o raka piersi, te geny BRCA1, BRCA2, bzdura, absolutnie to nie ma nic wspólnego, bo żeby uruchomić geny, to tak dopowiadam, to trzeba, żeby te geny uruchomiły się w wyniku działania kilkunastu, czy kilkudziesięciu, czy kilkuset różnych innych czynników. To jest podstawowa rzecz, a nas się straszy. Wiesz co, Dobrze, ale Janusz, już ja tutaj oddaję tak dodam, Michale tobie głos. Więc załóżmy no taki jakby scenariusz. Mamy człowieka, powiedzmy 40 parę lat, kobieta lub mężczyzna i tak dalej, i otrzymuje diagnozę. Proszę pani, proszę państwa, do rodziny, do bliskich. No niestety, szanse żadne, choroba śmiertelna i tak dalej. Co ewentualnie wy jako terapeuci, ty jako terapeuta możecie w tym momencie powiedzieć? dobra, to ja już mówię, ja tylko odnośnie tych genów tutaj dopowiem. Ja zawsze mówię tak, że winić geny za coś to jest tak jak winić litery alfabetu za to, że się zrobiło błąd ortograficzny. Dlatego, że to nasza edukacja, środowisko, w którym żeśmy wyrośli i gdzie uczyliśmy się albo nie uczyli, gdzie czytaliśmy książki albo żeśmy nie czytali, determinują to, czy my te błędy będziemy robić, czy nie. I właśnie tutaj jako analogię podaję to zawsze, jak ktoś mówi, a bo to genetyczne jest. Genetyczne są mutacje i tyle tylko. Dokładnie, to znaczy wtedy, kiedy gen jest już uszkodzony, bo dziecko rodzi Tak. się z jakimś uszkodzeniem genu. I to znaczy ja też mówię to jako osoba, która na studiach miała i fizjologię, i anatomię pełną, i biochemię, biomechanikę, biofizykę, wszystkie te bio związane z ciałem, ale taka jest moja opinia po prostu. Tak, Także to dodam jeszcze tak w ramach ciekawostki, ale ogólnie rzecz biorąc tak, przejdźmy rzeczywiście do tego scenariusza. Mamy kogoś po 40, bo to najczęściej w takim wieku się zdarzają różne rzeczy. Czasem się to nakłada z jeszcze innym takim psychologicznym zjawiskiem, który się nazywa kryzys wieku średniego. Ja pamiętam, robiłem chyba 2 lata temu badania na ten temat, gdzie robiłem wywiady z ludźmi w różnym wieku na temat podejścia do kryzysu wieku średniego, żeby określić, o co tutaj chodzi i w jaki sposób my psychicznie dochodzimy do sytuacji, w którym zaczynamy mieć kryzys z powodu tego, że jesteśmy w takiej sytuacji, a nie innej, w takim wieku, a nie innym. Także to jest tutaj fajnie ze sobą powiązane, bo całościowo tak na to patrząc, trzeba jakiejś struktury w tym wszystkim. W całym chaosie naszego świata, tak naprawdę, jak się przyjrzymy i spojrzymy na wszystko z troszeczkę wyższej pozycji, widzimy, że w tym wszystkim jest jakaś harmonia i jakaś kolejność tego, co się mhm. dzieje, co następuje jedno za drugim. No i pierw oczywiście mamy punkt pierwszy, mamy diagnozę. Jak mamy diagnozę, to od razu mamy wstępny plan leczenia, który jest wstępnym planem leczenia, dlatego że nie ma jeszcze wszystkich informacji.
I to jest ten moment, o którym Janusz mówiłeś, że tutaj lekarze powinni odpowiednio mówić na ten temat. Ale zostawmy lekarzy w tym momencie, bo ja lekarzem nie jestem. Nie mogę się za nich wypowiadać i mówić, co lekarz powinien powiedzieć, bo to nie jest kwestia właśnie lekarza. To znaczy, to nie jest kwestia moja, to jest kwestia lekarza. Ale drugim punktem, zaraz po tym, jest wsparcie mentalne, wsparcie psychologiczne, jakkolwiek byśmy tego nie nazywali. Chodzi o to, że te wsparcie musi być, to jest ważny, istotny element. I o tym sobie porozmawiamy za chwilę jeszcze trochę szerzej, dlatego że następnym etapem jest to, co ty, Janusz, mówisz cały czas, to, co ty pięknie opowiadasz o szczegółach tego, to jest zmiana stylu życia. I to jest to, co trzeba wprowadzić w następnej kolejności. I to jest praktycznie pierwsza taka rzecz, którą od razu wdrażamy w sposób odczuwalny, dlatego że pomocy psychologicznej nie odczujemy tak szybko, ale zmianę w stylu życia i zmianę w diecie, zmianę w sposobie odżywiania się, poruszania, ćwiczenia oddechowe, tego typu rzeczy, Mhm. to jest coś, co odczujemy od razu, co w momencie zaczyna w jakiś sposób przełamywać nasze schematy. I to jest fajne. I dopiero później, jak już żeśmy zaczęli wprowadzać te zmiany, mamy monitorowanie stanu zdrowia, czyli sprawdzamy, co jeszcze jest i praktycznie rzecz biorąc, co rzeczywiście możemy zrobić i jakie są te okoliczności towarzyszące, na które w jakiś sposób można wpłynąć, żeby człowiek poczuł się lepiej. Bez względu na to, czy ktoś powiedział, że to jest wyrok, czy że to nie jest wyrok, my sprawdzamy sobie i monitorujemy wszystko odpowiednio, oczywiście w kontakcie ze specjalistami. No i dochodzi kolejny punkt, czyli cała edukacja, wszystkie informacje, które mogą być z tym związane, które my musimy przeanalizować, żeby podjąć dobrze decyzję, w oparciu oczywiście też o opinię różnych specjalistów, nie jednego, tylko różnych specjalistów. Mhm. Łącznie z tym, że jeżeli mamy tutaj na przykład kwestię onkologa, to mówimy nie tylko o jednym onkologu, tylko o trzech, załóżmy, O niezależnych. to właśnie chodzi. Ja mam, słuchajcie, taki przykład. To jest akurat inna sytuacja, bo to jest sportowiec zawodowy, który przyjechał do Anglii, przyjechał zawodowo grać w rugby i pojechał sobie na urlop do swojego rodzinnego miasta. I w tym swoim rodzinnym mieście tak się zdarzyło, że zagrał ze swoją drużyną oczywiście i przydarzył mu się uraz szyi. Oczywiście kołnierz do szpitala, lekarz mówi: o słuchaj, ty już chłopie nie zagrasz nigdy. On się nie zgodził. Drugi lekarz mówi: o słuchaj, długa rehabilitacja, będziesz sprawny, ale nie tak, żeby grać zawodowo, bo impact i różne takie rzeczy, to jest jeszcze rugby, sport bardzo kontaktowy, tu już za bardzo nie liczyłbym na jakąś karierę. No i trzeci lekarz, który powiedział: słuchaj, wiesz co, będzie dużo pracy i to głównie z twojej strony, ale jesteśmy w stanie coś z tym zrobić, będziesz grał. Mm. I on po roku wrócił do profesjonalnej gry w rugby, akurat nie do Anglii, wrócił tylko do Niemiec i tam w niemieckiej profesjonalnej drużynie rugby jako zawodowy sportowiec grał. Mówię grał, bo ja go poznałem 8 lat po tej kontuzji i właśnie był na etapie przygotowywania się do zakończenia kariery. Także edukacja i działania konkretne. Pytanie różnych specjalistów. W każdym razie dopiero później podejmujemy decyzję. Wiem, że to tak naprawdę, ja tu już który mam, 6. czy 7. punkt jakoś tak. Dopiero tutaj przychodzimy do leczenia już konkretnego, ale na dobrą sprawę to te punkty jeden po drugim następują bardzo szybko. I dopiero tutaj mamy właśnie leczenie czy jakąś farmakoterapię, jeżeli jest potrzebna operacje, tego typu rzeczy. I jak już to zostało zrobione, to mamy ostatni punkt, czyli wprowadzamy wszystkie dodatkowe działania wspomagające, terapie wspomagające, leczenia wspomagające, wszystko to, o czym można w zasadzie już mówić konkretnie wcześniej. Także to jest taki schemat, tak ja to widzę po prostu i tak widzę, że żeby mieć rzeczywiście dobre rezultaty, tak to powinno przebiegać. Mało tego, znam osoby, które właśnie w taki sposób przez to przeszły i bez względu na to, co się działo później, yy, zaczęły żyć. O, tak to powiem. Mhm. Obiektywnie powiem, zaczęły żyć.
Także. Przepraszam, wejdę ci w słowo, bo no, znam akurat ten temat dotyczący nowotworów. Jeszcze raz powtarzam, nie jestem lekarzem, nie jestem onkologiem, więc czasami miałem takie pytanie, zdarzało mi się kilka razy, od takich ciekawych, ludzi zaciekawionych, ale jak to jest tak, panie Januszu, że pan zajmuje się zdrowiem, a nie jest pan lekarzem? No to jest po pierwsze. Mhm. Ja jestem człowiekiem, istotą, mam ciało i zajmuję się moim zdrowiem. Mogę też na podstawie moich doświadczeń, mojej wiedzy podpowiedzieć innym, jak się mają zachowywać. To jest zupełnie naturalne. To znaczy, że co? Że w takim razie my nie mamy prawa nic robić sami, bo nie jesteśmy na przykład lekarzami. Drugi rodzaj pytań to były napastliwe pytania, takie dwa bloki. A jakim prawem pan w ogóle próbuje pan leczyć? W ogóle pan nie jest lekarzem. Ja mówię przede wszystkim, ja nie próbuję nikogo leczyć, ani nie leczę, bo nie jestem lekarzem, nie ukończyłem akademii medycznych. Natomiast moje zdrowie jest moim zdrowiem, twoje zdrowie, Michale, to jest twoje zdrowie i wasze zdrowie, kochani, to jest wasze zdrowie. I wy, jedząc to, co jecie, zajmujecie się własnym zdrowiem. To, co pijecie, to też zajmowanie się waszym zdrowiem. Sposób myślenia każdego z nas, to też jest zajmowanie się własnym zdrowiem. A już nic nie pomoże i tak dalej. To i zajmowanie się własnym zdrowiem. Inny obrazek, kurczę, dobra, nie ma sprawy, takiego, przepraszam, ale to jest takie, czasami słyszę od ludzi, takiego wała jak cała Polska cała, a nie dam się właśnie, a nie dam się, a będę robił wszystko, a on powiedział, że zostaje mi 3 miesiące życia, no to ja mu udowodnię. I to też zajmowanie się własnym zdrowiem. Więc cały konglomerat działań, czy to tak jak Michale powiedziałeś, czy to ruch, czy to sposób myślenia, sposób odżywiania się, czyli generalnie styl życia. A styl życia to jest nasze też myślenie. I słuchajcie, dla mnie najważniejszą rzeczą jest w tym momencie sposób myślenia o chorobie, o sobie samym. Bo jeżeli mam ten, nazwijmy to prawidłowy sposób, czyli pozytywny sposób myślenia, to podejmę wszelkie działania. Wypróbuję wszystko, co jest możliwe w mojej sytuacji na przykład, bo czasami wiele rzeczy no, wymaga zwyczajnie pieniędzy. Albo mnie stać, albo nie stać. To jest jeszcze jeden aspekt. Albo szukamy w takim razie możliwości. Słuchajcie, znam masę ludzi, którzy organizują sobie zrzutki. Poznałem niedawno człowieka na pewnej grupie onkologicznej, który ma glejaka, który potrafił zebrać 600 000 złotych. On podjął działania. Człowiek, Mhm. jeszcze będę się z nim w ogóle kontaktował, ale uzyskał tak nieprawdopodobną wiedzę, że mi, jak rozmawiałem, chyba 1,5 godziny żeśmy gadali, to mi szczęka z wrażenia opadała, bo on sypał takimi nazwami, pojęciami, taką wiedzą, że mówię, słuchaj, Kamil, ja jestem pod wrażeniem tego, co ty po prostu wiesz. Po prostu z tobą można rozmawiać w tym momencie, a nie jak tak abecadło to i tak dalej. I, i tutaj, i słuchajcie, i właśnie, już dokończę, bo się rozgadałem za bardzo, Michałowi zabieram czas. I teraz jest sprawa taka. Jeżeli my podejmujemy decyzję, rozmowy, Michał powiedział o 3 lekarzach, czy nawet więcej. Ja mówię o kompetentnych w dodatku lekarzach, bo to, że się ma tytuł taki czy owaki, profesor taki czy siaki, onkolog, nie onkolog i tak, to jeszcze nic nie znaczy. Bo jeżeli podejmuję działania i lekarz, i pytam lekarza, panie doktorze, czy ja mogę jakieś suplementy brać? W żadnym wypadku! Te suple tylko dożywiają raka. Wiecie, jak wiele razy to słyszałem? Bzdura. Dlaczego? A co mam jeść, czego nie mam jeść? A nie, nic pan nie zmienia, wszystko można jeść jak do tej pory i tak dalej. Doprawdy? Przecież to jest bzdura nad bzdurami. A więc trzeba naprawdę zyskać pewną wiedzę, o czym ja mówiłem na początku, o tym amerykańskim lekarzu, i podjąć po prostu działania, ale działania bardzo pozytywne. Już, Michałku, oddaję Ci głos. Spoko, jak najbardziej. Tak, działania trzeba podjąć i trzeba je podejmować w szerokim zakresie i najlepiej jest właśnie robić to z odpowiednimi osobami przygotowanymi do tego.
I ja tutaj mogę powiedzieć tylko ze swojego doświadczenia, tego, które mam, gdzie ja pracowałem osobiście z osobami, które, jak to się mówi potocznie, dostały wyrok. A, czyli masz takie doświadczenie z osobami również onkologicznymi. Tak, Tak, mam. jasne. To i onkologicznymi, i różne inne tam Mhm. problemy schorzenia, które były. W każdym razie, ogólnie rzecz biorąc, doświadczenie tutaj praktyczne też mam. Także to nie jest tak, że ja tylko mówię sobie, bo przeczytałem książkę, co należy robić po kolei. Tak. Nie, teraz jest inaczej. Spytałem czata GPT, co należy robić po kolei. Tylko mam praktyczne doświadczenie w tym wszystkim. Mhm. I rzeczywiście tu jest istotne, żeby do kogoś pójść i porozmawiać konkretnie, profesjonalnie, żeby osoba, z którą się rozmawia, czy to jest coach, tak jak ja zakładam, że do takich ludzi też chętnie osoby, którym przydarzył się taki wyrok, przychodzą, czy to jest psycholog, czy to jest psychiatra, to nie ma w tym momencie znaczenia, dlatego że to jest ta osoba, która wysłucha wszystkiego, zbierze wszystko w jedną całość, połączy te kropeczki tam i będzie w stanie indywidualnie każdą jedną osobę prowadzić. Będzie w stanie zalecać różne rzeczy. W każdym razie zaczynamy przede wszystkim od tego pierwszego, początkowego wywiadu i tego, żeby zacząć pracować. Później, oprócz tego, oczywiście, że jest praca indywidualna, mogą być przypadki, że jest wsparcie farmakologiczne. Ja swego czasu, jeszcze w Londynie mieszkając, miałem zaprzyjaźnionego, że tak powiem, psychiatrę. I jeżeli był u mnie klient, który wykazywał jakby potrzebę tego, żeby bardziej zareagować tak ostrzej, to ja odsyłałem właśnie do tego znajomego pana doktora. On robił wywiad, on przepisywał leki i tu też chciałbym wyjaśnić, bo to ktoś może powiedzieć zaraz, kurde Michał, psychotropy promujesz. Słuchajcie, u specjalistów, zresztą ten pan doktor to też hipnoterapeuta, także żeśmy mieli dużo wspólnych tematów. W każdym razie wsparcie farmakologiczne w pracy ze zdrowiem psychicznym polega na tym, żeby umożliwić taki balans emocjonalny, który pozwoli danej osobie zacząć w ogóle pracować z terapeutą, dlatego że część osób na początku w żaden sposób nie potrafi zebrać myśli i te osoby nie są w stanie pracować bezpośrednio od razu z terapeutą. Natomiast środki farmakologiczne powodują, że człowiek się wycisza, zaczyna zbierać myśli w jakąś jedną całość, zaczyna przechodzić przez terapię, układać sobie te wszystkie swoje rzeczy, które są istotne i które bardzo silnie na tą osobę w danym momencie oddziałują, i stopniowo ilości tych leków są zmniejszane. I to pod okiem lekarza, także tutaj taka współpraca dla mnie była akurat wtedy bardzo fajna i kilka osób odesłałem właśnie do tego znajomego pana doktora. Mało tego, kilka osób było na takim etapie w życiu, że powiedziałem: słuchaj, ja jestem coachem, ja nie jestem najlepszy dla ciebie, tu jest mój znajomy psycholog, którego ja osobiście znam i mogę ci polecić. I te osoby też przechodziły gdzieś indziej, dlatego że to, co ja powiedziałem, ja wrócę do tego pierwszego punktu. Ta początkowa ocena. Trzeba sprofilować daną osobę i ocenić, co tej osobie jest potrzebne, O. żeby ta osoba mogła dalej działać, mogła dalej pracować. I wtedy przechodzimy właśnie do planu terapii indywidualnej, przechodzimy, jeżeli jest taka potrzeba, do wsparcia farmakologicznego. Są dodatkowo grupy wsparcia, są istotne rzeczy związane ze wsparciem rodziny i bliskich, którzy bardzo często też są później uczestnikami całego tego procesu i też przychodzą na zajęcia, na spotkania czy coachingowe, czy terapeutyczne. Jest później nauka odpowiednich technik relaksacyjnych, nauka medytacji, radzenia sobie ze stresem. No i tak cała ta aktywność terapeutyczna przebiega sobie, łącznie z tym, że możemy dodawać terapię przez sztukę. Zakładam, tutaj dużo osób będzie zaznajomionych już z tym tematem, terapię przez taniec. Później są jeszcze kwestie wsparcia duchowego, egzystencjalnego, spoglądanie na cel, szukanie celu, i to cały czas jest po prostu regularnie monitorowane.
plus, co jest bardzo istotne w tych momentach, ja wiem, że to jest akurat w całym tym programie dla anonimowych alkoholików, ten 12 kroków to jest, tak? Dobrze pamiętam? Kojarzysz, Janusz, może? Tak, owszem, ale akurat ja wiem, że tak, tak, Mhm. tak, natomiast ja nie znam dokładnie tego ciągu, Dobra. że tak powiem, ciągu, że użyję tego słowa, ciągu terapeutycznego. Ile tam jest tych kroków? Zdaje się, że No, kilkanaście. ja go sobie w każdym razie kiedyś przeanalizowałem i ja go osobiście uważam, że są lepsze rzeczy. O, w ten sposób to powiem, żeby było, jak to się mówi teraz, politycznie poprawnie, choć Mhm. kto ma taką potrzebę i tak poczuje się urażony. W każdym razie to jest program, pod koniec którego jesteś dalej alkoholikiem, tylko jesteś z tego dumny i cieszysz się, że potrafisz być alkoholikiem i równocześnie nie Ale pić. nie pijącym alkoholikiem. Tak. No, proste. Natomiast cały czas ta identyfikacja jest i ja uważam, że to nie jest, można, ja jestem niepijącą osobą i nie mówię, że jestem niepijącym alkoholikiem. Ja jestem osobą, która piła alkohol, nie nadużywałem go nigdy, także nie miałem takiej sytuacji, że nie umiałem nie pić i po prostu podjąłem decyzję, że dobra, nie chcę alkoholu pić, bo jest szkodliwy i nie piję go. Na takiej zasadzie to działa w tej chwili. I tak też jest dobrze i uważam, że każdy, kto nadużywał alkoholu, też może być na tym etapie, ale nie mówimy tutaj o alkoholizmie, aczkolwiek to też jest w pewnym sensie wyrok. Tak, tak, dokładnie, to jest wyrok, tak, w pewnym sensie. Tak, co natomiast jest bardzo fajne w całym tym programie, to jest to, że ma się sponsora tak zwanego. Ja to wolę nazywać mentorem. W każdym razie jest to osoba, do której się dzwoni, pisze w każdej chwili, jeżeli ma się jakikolwiek kryzys. Taki prowadzący, taki opiekun w pewnym Nie tyle sensie. prowadzący, bo to jest właśnie osoba, która jest jakby twoim bezpiecznikiem. Jasne. Leczysz się gdzieś tam, robisz coś, masz grupę wsparcia, rodzina, terapia, wszystko jest, chodzisz na zajęcia, ale przychodzi taki moment, że się budzisz rano i po prostu masz wszystkiego dość. I w tym momencie do tej osoby numer wykręcasz. Czy piszesz SMS-a, jakiś umówiony sygnał, nie wiem, tam wysyłasz 997, załóżmy. Mhm, I, I ta osoba wie, że ty masz kryzys i ta osoba jest dla ciebie. To jasne. jest istotne. I to bardzo często nie jest ten główny prowadzący terapeuta, czy coach, czy psycholog. To jest osoba z twojego grona przyjaciół, znajomych, ktoś z rodziny może, kto wie, że tobie wywalił ten bezpiecznik i trzeba go szybko wymienić, żebyś ty dalej kontynuował swoją pracę i robił tą świetną robotę, którą robisz, którą zacząłeś robić. A słabe momenty mamy wszyscy, dobrze mówię? Tak? Słuchajcie, nie ma ani jednego człowieka, nie ma żadnego człowieka, który nie miałby okresów słabości. O mnie nieraz mówiono jeszcze w innej miejscowości, gdzie mieszkałem swego czasu i ci znajomi mówili, że Janusz to jest żelazny, żelazny Janusz. Ci, którzy mnie teraz znają, wiedzą też, że ja się nigdy nie poddaję. To znaczy, kiedyś moi uczniowie, zostawiłem ich w czwartej klasie technikum, rok przed maturą, bo musiałem wyjechać do innej miejscowości i po wielu latach napisali mi taką kartkę. No tam pozdrowienie i tak dalej. Pamiętamy, panie profesorze, czego nas pan uczył. Cytat. Dostałeś w dziób, leżysz na dechach, wstawaj i walcz dalej. Ja w ogóle kompletnie nie pamiętałem, żebym na lekcjach mechanizacji im o czymś takim mówił. No ale ja miałem tendencję do takich wtrętów różnych. Po prostu wiedziałem, że jeżeli oni zapamiętali to, to znaczy, że ja musiałem, bo oni to zapamiętali, jak im to weszło. Tak. Po wielu latach pamiętali jeszcze. Ja nie pamiętałem. Więc to jest moja zasada. Nigdy się nie poddawać. Można być zmęczony, można mieć kryzys, ale z tego trzeba się wydźwignąć. Po prostu upadłeś, wstawaj, bo nie ma innego wyjścia. No co mam, zostać na dnie rzeki na głębokości 1,5 metra, bo się nie jestem w stanie wygrzebać? Nie. Po prostu trzeba walczyć, ale to jest trudne i czasami trzeba po prostu nie być dumnym za bardzo i poprosić kogoś o pomoc.
a ta druga osoba, ona już wie, że była też w kryzysach, ona już wie z doświadczenia, że trzeba też takiemu człowiekowi po prostu pomóc zwyczajnie, bo jej też ktoś tam pomógł ewentualnie i tak dalej. Dokładnie. No i tu zakładamy, że wiesz, że mamy idealny świat. Mhm, Mamy leczenie pod kątem medycznym. Jest mhm. wszystko, ja pamiętam, kiedyś kupiłem taką cegłę, jeszcze gdzieś tam leży. Nowa Medycyna się nazywało. To było wydane przez jeden z uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych. Nie pamiętam już w tej chwili, który. W każdym razie tam była schorzenie po schorzeniu, były opisane schorzenia, krótko na czym polegają i jakie są ogólne ukierunkowania leczenia z punktu widzenia medycyny, z punktu widzenia psychologii, z punktu widzenia terapii alternatywnych i tam było Coś takiego. wyszczególnione jaka terapia. Tak, to jest, ja to kupiłem, ja jeszcze wtedy nawet w Londynie nie mieszkałem, byłem wtedy jeszcze w północnej Walii, także to było z 15 lat temu, nawet więcej może ja kupiłem tą książkę. I gdzieś tam jeszcze na półce leży pewnie. To niesamowite. No to zakładamy w każdym razie, Janusz. Budzimy się rano, nie? I mamy taki idealny świat. Mhm. Jest leczenie i jest jeden lekarz ogólny, tam też to było zaznaczone, jest jeden lekarz ogólny, który koordynuje wszystkie te działania medyczne. A właśnie. Tak samo ja uważam, że tutaj powinna być jedna osoba, która kieruje całą tą machiną wsparcia psychologicznego. Ale kompetentna osoba, Kompetentna, kompetentny jedna człowiek. kompetentna Tak. osoba. I tutaj ja powiem tak, to jest istotne z kilku ważnych powodów. Po pierwsze, mamy spójność działania. Mhm. Wiesz, ludzie mają tendencję skakania z kwiatka na kwiatek. Tak, Spróbowałem tego, a to spróbuję teraz tego, spróbuję teraz tego. I nie ma kontynuacji, tak. a też trzeba pamiętać, że różne działania nawzajem wspierają się. Dlatego mając taką jedną główną prowadzącą osobę, mamy spójność opieki. Mamy stałe monitorowanie postępów, czyli widzimy, co się zmieniło. Mamy lepszą komunikację z tą osobą, jesteśmy w stanie się porozumieć i wszystkie wątpliwości, które gdzieś tam przy jakiejś innej nowej terapii się pojawiają, mogą zostać przedyskutowane i mogą przestać na nas oddziaływać negatywnie, jakby zwalniać nas w tym momencie, bo my zaczynamy rozumieć i idziemy dalej do przodu. Jest to podejście bardzo indywidualne, bo inaczej się pracuje z osobą jedną, inaczej z osobą drugą. Jesteśmy przecież wszyscy bardzo różni. Także jest wsparcie emocjonalne, które jest stałe. Tu jest ten mentor dodatkowo, który Mhm. jest od wymiany bezpiecznika, jeżeli nam wywali. I oprócz tego jest osoba, która widząc całość, może pokierować do odpowiedniego innego specjalisty. Także mamy koordynację leczenia. Mało tego, mamy koordynację, dlatego że ta osoba, która koordynuje działania pod kątem mentalnym, wie też, co się dzieje pod kątem medycznym i jest w stanie odpowiednio podejść i zalecić odpowiednie działania pod kątem zdrowia psychicznego w Tak. momencie, kiedy jest przygotowanie do jakiegoś zabiegu, jest przygotowanie do jakiegoś nowego wdrożenia, nowego leczenia. To wszystko powoduje zmiany emocjonalne w nas też. I jeżeli jest jeden koordynator całego działania, to ten koordynator jest w stanie nad tym odpowiednio zapanować i odpowiednio rozłożyć te wszystkie działania, tak żeby miały jak najlepszy efekt. Mało tego, monitorując je na bieżąco, jest w stanie bardzo szybko zareagować i wprowadzić zmianę. No i tutaj oczywiście jest zarządzanie wszystkimi tymi zasobami, które są dostępne. Wszystko jedno, czy to jest terapia sztuką, czy terapia tańcem, czy zajęcia z jogi, czy ćwiczenia oddechowe, czy hipnoza, załóżmy, która też jest Mhm. świetnym, moim ulubionym, jak wiesz, narzędziem. Także ta osoba jest w stanie wszystko odpowiednio podzielić, ustawić i wszystko połączyć w jedną całość. Dlatego tutaj w tych działaniach, a od razu powiem też, ja byłem i po jednej, i po drugiej stronie i byłem tą osobą koordynującą działania
i byłem jedną z tych osób, do której ktoś przychodzi. Czy to były zajęcia jogi, czy to była hipnoza, bo to były te najczęstsze właśnie. Albo przychodziły do mnie osoby typowo na zajęcia jogi, albo przychodziły do mnie osoby na hipnozę, które były pod opieką kogoś innego też. I tu bez problemu właśnie te inne osoby, czy psycholog, czy psychiatra, czy innego rodzaju terapeuta mówił: słuchaj Michał, bo mam taką osobę, z którą pracuję, teraz jesteśmy w całym procesie, ale przydałaby się hipnoza, czy możesz przyjąć? Mhm. Jasne, nie ma Mhm. sprawy, nie? I to wszystko było fajnie koordynowane, a było tak, że ja wysyłałem: słuchaj, tu i tu jest taka osoba, ona prowadzi tego typu zajęcia, zapisz się do niej, tu idź Tak, na taniec i będzie ekspresja ciała, która ci jest potrzebna, bo widzę, że ty potrzebujesz fizycznie się uwolnić. tak, Także ja, pracując z danymi osobami, czy z jednej, czy z drugiej strony, też czułem się lepiej, dlatego że albo miałem kontrolę nad tym, co się dzieje i potrafiłem wszystko odpowiednio zgrać, albo wiedziałem, że mogę swobodnie działać, bo nade mną jest ktoś, kto czuwa i jest w stanie poprowadzić tą osobę i wziąć pełną odpowiedzialność za proponowane działania. I to było fajne, to było piękne i te osoby w tym momencie rzeczywiście miały lepsze efekty niż osoby, które przychodziły, bo tak też się zdarzało. A, bo teraz chcę spróbować tego. No to nie ma sprawy, słuchaj, ja zapraszam, spróbuj sobie. Tu tak. prowadzę zajęcia, czy tu prowadzę sesję, ale jak wygląda twój pomysł na kontynuację? A, nie wiem, bo byłem też tutaj. I widać było, że osoby, które nie mają jednego koordynatora tych wszystkich działań pod kątem psychologicznym, były cały czas zagubione, robiły fajne Tak. rzeczy, super rzeczy i to im pomagało na krótką metę, ale pomagało, bo brakło tej koordynacji całych działań. Dlatego, że lekarz powiedział: a jak pan chce, to pan może, jak pan nie chce, to pan nie musi. Tak, Fajnie. tak, tak. To właśnie tutaj wchodzisz w taki ciekawy temat. W ogóle wiele lat temu przeczytałem o tym, że na przykład w Stanach, w USA, inaczej, w Stanach Zjednoczonych jest takie małżeństwo nie pamiętam imienia żony, we dwójkę, Karl Simontonowie w każdym razie, Mhm. specjaliści psychoneuro-onkoimmunologii. O proszę. Onkoimmunologii. Jak ja przeczytałem tą nazwę, określenie, to po prostu karpika zrobiłem z przeproszeniem. Co to takiego? Ale te kilka członów dało mi nieprawdopodobnie do myślenia. I tam był opis, jak oni to robią. Oni na przykład rozmawiali z ludźmi, którzy zachorowali na raka w taki sposób, że na przykład pokazywali, załóżmy, ci ludzie chorzy byli na chemioterapii. No więc Tak. Simontonowie pokazywali różne plansze, filmiki, jakieś różne rzeczy, jak ten lek działa, jak działa na komórkę, jak on wchodzi i tak dalej, jak powiedzmy zabija tą komórkę nowotworową, czyli działanie na psychikę. I nasza wyobraźnia, posłuchajcie, nasz mózg ma cała nasza psychika ma nieprawdopodobną zdolność, bo widzimy, wielu z nas jest wzrokowcami. Wielu jest słuchowcami, więc warto muzykę zastosować, terapię muzyką. Wielu z nas jest emocjonistami i każdy z nas jest po trochę tym czy tamtym, z tym, że większy nacisk, na przykład ogromna większość z nas jest przede wszystkim wzrokowcami. Widzimy. Ja jestem na przykład wzrokowcem. Mhm. I jeżeli się zobaczy, okazało się, że to widzenie, wytłumaczenie człowiekowi, ale z odpowiednią taką emocją, zobacz jak to działa, zobacz jak ten lek, jeżeli w ogóle mówimy o lekach i tak dalej, jak to działa, dlaczego tak i tak dalej, to człowiek brał to głęboko do siebie, wyobraźnia pracowała i to było oddziaływanie psychoneuro, jakieś nowe ścieżki się wytwarzały po prostu w mózgach, ale generalnie chodziło o immunologię, a więc wzmocnienie układu odpornościowego, bo tak jak wielu specjalistów mówi, nie ma choroby nowotworowej. Jak to nie ma choroby nowotworowej? Co za bzdura?
No przecież jest tyle nowotworów, tyle rodzajów, a właśnie tyle rodzajów i na każdy rodzaj raka trzeba byłoby raka nowotworu, bo tutaj od razu powiem, że każdy rak jest nowotworem, nie każdy nowotwór jest rakiem z kolei, ale to jest insza inszość. A więc chodzi o to, że na każdy rodzaj nowotworu trzeba wymyślić nowy rodzaj leku. Nie. E, Jest jakiś problem z układem odpornościowym, który w pewnym momencie nie poradził sobie z zagrożeniem, bo układ odpornościowy to jest nasza psychika, to są wszystkie nasze komórki, również komórki odpornościowe, NK natural killers, makrofagi, limfocyty typu T, B i tak dalej, i tak dalej. Ale z czego się bierze ta moc układu odpornościowego? Z odpowiedniego stylu życia. To, co jemy, to, co pijemy w pierwszym rzędzie, to, jak się zachowujemy, czy dotleniamy się, czy też nie, z naszych myśli, z naszego myślenia. I dlatego psycho-neuro-onkoimmunologia. Po prostu zacząłem się tym interesować i to, o czym ty mówisz, to jest właśnie to spektrum zastosowania różnych metod jednocześnie. Bo nie, najgorzej jest być fanatykiem. Tylko to i więcej nic, operacja, chemia, Tak. radioterapia i nic poza tym. Albo na drugim biegunie, ci naturalsi. Zostaw tu w żadnym wypadku, nie tylko tu, to i tak dalej, i tak dalej. Tylko wilka kora. No i zobaczymy, czy sama wilka kora, a z drugiej, znaczy ja używam tego jako pojęcia przykładowego oczywiście, czy tylko jedna rzecz może, powiedzmy sobie, poradzić. No Mhm. tak, będę pił to wilka korę. Jeszcze raz powtarzam, to jest tylko metaforyczna metoda, ale nie wiem, czy mi to pomoże. A jak nie pomoże? No i właśnie, w tym momencie, No i tu przychodzi głowa o, i bania, praca z tą proszę głową banie, właśnie. 25 centymetrów między uszami. Michał, dobrze, mówisz muzykoterapia, yoga, inne historie. Żeby to wybrzmiało, jaki jest tego cel? Po co ewentualnie ludzie, którzy mają chorobę, nie tylko chorobę onkologiczną, jakieś inne, ale przede wszystkim onkologiczne, jaki byłby cel stosowania tego wszystkiego? Wiesz co, podstawowa kwestia jest taka, że nasza psychika wpływa na naszą fizjologię. I tak samo jak ważne jest to, żeby odpowiednio się odżywiać, nie jeść, tylko odżywiać, O, jak ty zawsze właśnie. mówisz, żeby się odpowiednio odżywiać pod kątem fizycznym, czyli dostarczać odpowiednich substancji do ciała, które te ciało może wykorzystać, a nie musi się ich pozbywać jak najszybciej. Tak samo my wprowadzamy sobie do głowy informacje. Te informacje sprawiają, że my w jakiś sposób oddziaływujemy na nasz stan emocjonalny, na nasz organizm, zaczynamy generować inne hormony. Jak myślimy cały czas o tym, co będzie zniszczone w naszym ciele w danym momencie, to my jesteśmy w stresie. My generujemy więcej nie cholesterolu, przepraszam, kortyzolu, hormonu stresu, Tak, który powoduje, że nasze ciało jakby ciągnie na rezerwie i nie funkcjonuje w taki sposób, jak powinno. I tutaj jest właśnie klucz. Jeżeli my odpowiednio poprzez naszą psychikę będziemy wspomagać nasz układ hormonalny wtedy wspomoże wszystkie inne układy w naszym ciele i nasze ciało będzie miało chęć do życia, będzie tak. czuło, że jest żywe i będzie chciało więcej tego, będzie chciało doświadczać tych fajnych rzeczy. I ja tutaj może, ja nie wiem, czy ja nie mówiłem tego u ciebie już na którymś filmie naszym. Ja tutaj podam taki przykład, jeszcze nie wiem ile czasu mamy. Mamy. Mamy, ale postaram się w takim razie tak na szybciutko. W Walii mieszkając, poznałem bardzo fajnych ludzi, którzy mieli łódkę. Tam kanałów jest bardzo dużo, w Anglii ogólnie na nich się pływa takimi specjalnie do tego przystosowanymi łódkami, jakby barkami takimi. I znajomi zaprosili mnie, chodź Michał, pojedziesz z nami, popływamy sobie, zrobimy sobie jakiś piknik. Oczywiście bardzo chętnie z nimi pojechałem i poznałem ich znajomych tam. Porozmawialiśmy sobie chwilę, pośmiali się, napili się czegoś, znajomi poszli.
I pyta się mnie ten mój przyjaciel, mówi, słuchaj, jak myślisz, ten facet, który właśnie tutaj z nami był i poszedł, w jakim on jest stanie zdrowia? Ja mówię, no wydaje się zdrowy, bo tak porusza się fajnie, dynamicznie, wyprostowany, wysoki i wręcz bym powiedział, że ma taki bardzo dynamiczny chód, jakby chód sprintera, wybijał się z palców idąc do przodu. Mhm. I w tym momencie mi mówi ten znajomy, wiesz co, on miał 8 lat temu już nie żyć. Mówi, facet miał raka płuc, dostał właśnie wyrok. Tu maksymalnie pół roku i będzie po wszystkim. Wycięli mu jedno całe płuco, Ojej. od strony serca wycięli mu całe, natomiast z drugiego płuca wycięli mu jedną trzecią, czyli miał 2/3 płuca tylko i wyłącznie. Tyle mu zostało. I zdecydowali się z żoną, że sprzedadzą dom i kupią łódkę i przeprowadzą się, póki on jeszcze będzie w stanie być na tej łódce, przeprowadzą się na łódkę i będą sobie na tej łodzi mieszkać, Na tej barce. na tej barce. A ona po jego śmierci po prostu przeprowadzi się do ich syna. Już miała tam pokój swój przygotowany, wszystko było zrobione, nie ma sprawy, czy chcecie razem, czy coś, kiedy tylko potrzebujecie. Super układy rodzinne, także było też te wsparcie we Tak, wszystkim. tak, tak. Ja o tym mówię, właśnie podaję tą historię, dlatego że to jest ważne. I okazało się, że po 3 miesiącach życia na tej łodzi jego zdrowie się poprawiło zamiast pogorszyć. Ku zdziwieniu lekarzy właśnie. I lekarz też akurat się trafił fajny, powiedział, nie wiem co pan robi, ale proszę robić to dalej, bo coś pan robi dobrze. I ja tego faceta autentycznie poznałem 8 lat po tym, jak on już powinien nie żyć. I oni od tych 8 lat mieszkają cały czas, znaczy mieszkali wtedy na tej łodzi. Nie przeprowadzili się z powrotem do domu, stwierdzili, że czują się tam szczęśliwi, że to dobrze wpływa na nich i dopóki będą mogli, będą właśnie na tej łodzi, na tej barce, będą sobie mieszkać i pływać od przystani do przystani, poznawać ludzi i cieszyć się. Oni taki fajny ogród ziołowy mieli na dachu tam. Zakupy oczywiście robili też w sklepie, ale dużo rzeczy mieli swoich, także w miarę byli tacy samowystarczalni, szczególnie latem. I to była właśnie kwestia tego psychicznego podejścia do życia, bo on chciał się wreszcie zacząć cieszyć życiem. Tak. I tak jak wiesz, nie wiem co tu mówi akurat totalna biologia, ale płuca, bierzemy oddech, wciągamy w siebie życie, wciągamy w siebie radość. Skoro on miał raka płuc, to zakładam, że musiał tej radości życia nie mieć Nie mieć. wystarczająco Tak, dużo, tak, żeby utrzymać się w zdrowiu. tak. I w momencie, jak odetchnął pełną piersią, mając tylko 2/3 płuca jednego, jak on odetchnął pełną piersią i on poczuł te życie, to on chciał je zatrzymać. Może uwolnił się od czegoś. Uwolnił się prawdopodobnie też i zaczął żyć. I zaczął się cieszyć życiem. No i tak sobie żył niezgodnie z zaleceniami lekarzy. No ale jak tak mógł żyć wbrew procedurom? A Michał, no Tu uśmiechem przestań, na twarzy, powiem opanuj ci, się. temu facetowi uśmiech z twarzy Powiedziane nie było, schodził. takie tyle zostało do kończenia życia. Panie, kurde, pisz pan testament i koniec, Mhm. kropka. Co pan jakiś tam o bardze pan myślisz? Dokładnie. Ale słuchaj, tu powiem ci, bo to jest jeden z przykładów akurat i to jest osoba, z którą nie pracowałem, ja osobiście. Mhm. To jest osoba, którą miałem przyjemność poznać i to mówię szczerze, że miałem przyjemność, bo fantastyczni ludzie. I ten pan i jego żona. Także cieszę się bardzo, że akurat trafiłem na nich i miałem możliwość poznać ich życie, a dopiero później ich historię i to, w jaki sposób oni do tego życia doszli. Mam jeszcze przykład osoby, z którą ja pracowałem akurat indywidualnie i tu w tym przypadku byłem, można powiedzieć, jedną z tych osób, z którą ta pani pracowała, aczkolwiek ona sama była koordynatorem swojego leczenia. O, Nie miała osoby nadzorującej, ona sama się zdecydowała tak działać. Umówiła się ze mną na zabieg. Ja akurat już wtedy byłem w Londynie, ona w zupełnie innej części Anglii mieszkała, także dla niej to była wielka wyprawa, musiała przyjechać
i pyta się, czy może kilka sesji mieć pod rząd, bo ona z daleka przyjedzie, to by wzięła sobie hotel i umówiła się ze mną 4 dni, dzień za dniem, 3 dni spędziła w hotelu, pozwiedzała jeszcze Londyn Mhm. i później wróciła do domu po ostatniej sesji. Mówię, że oczywiście nie ma sprawy, możemy się tak umówić, ustaliliśmy termin, bo to też musiała ona zgrać ze swoim kalendarzem, ja ze swoim. No i zapomniałem, bo to było dopiero za 1,5 miesiąca, zapomniałem i tydzień później dostaję list. Normalnie pocztą odręcznie napisany list dostaję od tej pani właśnie. I list zaczyna się w taki sposób. Cześć Michał, dziękuję bardzo, że mam możliwość teraz pracy z tobą. Zanim zaczniemy naszą współpracę i zanim do ciebie przyjadę, chciałam podzielić się z tobą moją historią, żebyś miał większy wgląd w to, z kim będziesz pracował. Mam 68 lat. 10 lat temu dowiedziałam się, że nie przeżyję dłużej niż 3 miesiące. Tak się zaczynał list. No i oczywiście była cała historia. Historia tej pani jest zupełnie inna. Ja mówiłem o terapiach różnych takich grupowych, zajęciach wspomagających. Słuchaj, ta pani zapisała się na kurs gotowania mikrobiotycznego. W I ogóle to jest wprowadzi... bardzo ciekawa sprawa, gotowanie Tak. mikrobiotyczne, to tak przy okazji, ale że chciała się na takie coś zapisać. Pytanie, Mhm. po co? No, bo mówi, że zawsze była zainteresowana tego typu rzeczami. Myśmy rozmawiali później. Ona tak jeździła, tak mniej więcej raz na kwartał przyjeżdżała na kilka dni do mnie. W każdym razie mówiła, że od zawsze się interesowała tym gotowaniem i stwierdziła, że jeżeli to ma być ostatnia rzecz w życiu, w której spróbuje, to chciałaby jej spróbować. I Proszę. zapisała się na kurs. I posłuchaj, tak wejdę ci teraz słowo, Aha. bo ja jestem, wiadomo, jestem ironistą i prześmiewcą i w ogóle lubię takie, takie intelektualne, nazwijmy to, prowokacyjki. No, zamiast jeździć na jakiś kurs, płacić kasę, nie wiadomo komu, uczyć się nie, zostało niewiele, do czego jej ta nauka była potrzebna? Zamiast brać leki systematycznie, to ona na jakieś kursy zaczęła uczestniczyć. Pytanie jest, w związku z tym, kończę tą prowokację, co jej to dawało, kochani. Znacie takie pojęcie endorfiny, Tak. endogenne morfiny, czyli coś, co nas rajcuje, substancje hormonalne na przykład, które poprawiają nasz nastrój. Nareszcie mam cel w życiu, robię Mhm. coś, co nigdy nie mogłam tego robić, bo ciągle byłem zacharowany, zaganiany za pieniędzmi, za zdobywaniem, za dbaniem o rodzinę. Teraz nareszcie zrobię coś dla siebie. To, Tak co jest. zawsze chciałem zrobić, czy chciałam zrobić, a nigdy nie miałam możliwości. A teraz coś i teraz, słuchajcie, to jest niesamowita radocha. To, jak się zmienia układ, że tak powiem, hormonów u nas, jak zmienia się funkcjonowanie ciała, to słuchajcie, najlepszy specjalista świata, lekarz, nie jest w stanie nawet tego ocenić. Nikt tego nie jest w stanie ocenić, tak prawdę Mhm. mówiąc. Co się z nami dzieje? Cudowna radość, bo jest cel, chcę to zrobić po prostu. To daje mi radochę i tyle. I to jest też działanie lecznicze, uzdrawiające, samouzdrawiające. Zgadza się. To jest to. Tu pewnie większość publiki będzie znało film Sekret, Tak. który się ukazał już dawno temu. W każdym razie tam jednym z prelegentów, można powiedzieć, w tym filmie był dr Joe Dispenza. Ja akurat wtedy nie wiem, jak to się złożyło, że on mi przypadł do gustu najbardziej i od czasów tego filmu, od wyjścia tego filmu, ja praktycznie rzecz biorąc śledzę jego karierę. Mówię o tym dlatego, że jego badania, te bieżące, bardzo fajnie pokazują, jak zmienia się, tutaj już wchodzimy, uwaga, wchodzimy w magiczne tematy, jak zmienia się poziom energii w sali, w której on prowadzi warsztaty, Mhm. gdzie uczy ludzi, jak zmieniać swoje życie. On mierzy normalnie zatwierdzonymi naukowymi przyrządami zmianę potencjału energetycznego w pomieszczeniu. Mhm.
Także to są kolejne rzeczy, o których mówiłeś na przykład w filmie o tym, jak działa dźwięk na nas. Bardzo fajne sprawy, bardzo ciekawe. Także tu wchodzimy, mamy nasz umysł, nasz mózg, myślimy, zaczynamy działać i co się zmienia? Nasze ciało. Endorfiny, właśnie przychodzi więcej zdrowia, więcej siły, więcej energii, zmienia się energia wokół nas. To powoduje, że zmieniają się ludzie wokół nas. Tak, Trafiamy do lepszych specjalistów, słuchajcie, bo ich przyciągamy, bo ci, którzy nie tak, są dość dobrzy, tak, nie wytrzymują naszego potencjału tak. energetycznego i od nas odchodzą. To są wszystko bardzo fajne rzeczy i też to są rzeczy, o których w zasadzie się nie mówi w mainstreamie, nie można, nie należy, a dr Joe Dispenza, on to bada. On ma twarde dane, którym nie można zaprzeczyć i jego doświadczenia, jeżeli ktoś by chciał, może powtórzyć, bo ma dokładnie opisane, w jaki sposób on to robi i co i w jaki sposób mierzy. Także jednak nie ma magii tutaj. Mówimy o nauce cały czas. Tak, tylko że Jeszcze nie tutaj znowu mainstreamowej, ale coś, już o nauce. tak, coś jeszcze zauważę. Znaczy, jestem takim advocatus diaboli. Oczywiście pan doktor Joe Dispenza mówi o tym, że daje protokoły. Proszę bardzo, możecie to powtórzyć. A czy wiecie, kochani, że takie powtórzenie protokołów może nic nie dać, że nie wyjdzie to samo, taki sam efekt? Dlaczego? Bo zgodnie z zasadami fizyki kwantowej bardzo dużo zależy od obserwatora. Ja już, słuchajcie, no wielokrotnie to, że tak powiem, przerabiałem. Wiele zależy od tego, który to robi. Jeżeli ten człowiek z góry nastawia się, ale dobra, zrobię to dla świętego spokoju, ale na pewno z tego nic nie będzie, to już nasze to myślenie, nasze emocje, Mhm, wszystko to, co mamy w kiepełce, wpływa na wynik doświadczenia. Naprawdę tak się dzieje. To nie wystarczy na zasadzie prostej próbówki. Do próbówki nalewam kwas, nalewam zasadę, jest prosta reakcja, powstaje sól, woda, dwutlenek węgla, ewentualnie sprowadzone. To nie tak dzieje się w świecie kwantów, a my jesteśmy taką istotą też kwantową, tak prawdę mówiąc. Więc kwestia nastawienia, dlatego tak bardzo mocno mówię, ja w wielu swoich audycjach, jeżeli mówię o tym, jak wspomagać na przykład się w chorobie nowotworowej, to nie tylko mówię o tym, co brać, z czego zrezygnować, zmiana sposobu życia, czyli zmiana przede wszystkim jedzenia na odżywianie, z jedzenia na odżywianie, picie, czego picie, sposób myślenia, podejścia psychologicznego do swojej choroby, do spojrzenia na siebie samego. Wielu lekarzy mówi, mądrych bardzo lekarzy, duchowych lekarzy, którzy mówią, słuchajcie, jeżeli pojawia się choroba, to ona jest tylko takim palcem, który wskazuje, że masz coś w sobie zmienić. Choroba nie jest do końca zła. Pytanie, co ty z tym zrobisz? To jest coś takiego, co cię ratuje przed czymś innym. No jak to? Przecież mogę stracić życie, to przed czym ona mnie ratuje? Życie fizyczne jest czym innym od życia duchowego. Może doszło do pewnego upadku twojego. Wyciągnij wnioski. Zacznij myśleć, co masz zmienić w swoim życiu. Czy jesteś zadowolony z własnego życia? Czy to życie daje ci radość? A, no co to za życie? To, tamto, siamto. To zmień je. Kup barkę i kurka woda z żoną jesteście na barce. Tylko tyle. dobra, to gdzie się, Janusz, przeprowadzamy? No właśnie, gdzie się przeprowadzamy? Oczywiście to była tylko metafora, bo tak prawdę mówiąc, to czasami nie musimy się przeprowadzać, tylko wystarczy wyjść na swoje własne podwórko i do tej pory widzieliśmy, chwasty, za dużo drzew, za mocno słońca, za dużo słońca, dzisiaj była ulewa, no wczoraj u mnie była potworna ulewa. I albo będziemy narzekać, albo powiemy sobie, Boże, jaki ten piękny, cudowny chwast. Czemu wokół mnie tyle jest mniszków? Dlaczego tyle Mhm. kurdybanka? Tyle pokrzywy? A może to jest dla mnie potrzebne? Boże, jak one rosną, ja je tutaj wyplewiam, one dalej rosną, ale one się trzymają życia. Wychodzę,
patrzę na burzę, pioruny trzaskają. Jezu, jakie to jest straszne, bo jej. A można inaczej. Jakie to piękne, jakie to są siły, jakie Mm. to są zjawiska. Boże, jak dobrze, że pada w końcu, bo te rośliny potrzebują wody. A więc co chcę przez to powiedzieć? Chodzi o zmianę swojego myślenia. Przestań do cholery ciężkiej narzekać ciągle. No ja tutaj teraz narzekam, na narzekaczy. O, Tak. znacie mnie. Ale wyzwania będą. Wiesz, to jest najfajniejsze w tym wszystkim, że wyzwania będą i stres będzie cały czas, dlatego że stres zmusza nas do tego, żebyśmy podejmowali działania w kierunku postępu, poprawy naszego Dokładnie. stylu życia, jakości Tak. życia. Także słuchajcie, nie ma takiego czegoś, że jest moment, w którym dobra, teraz osiągnąłem to czy tamto i teraz już mogę siedzieć i się tym cieszyć do Na końca życia. chmurce leżę, Nie, anioły będzie latają następne i wokół mnie. następne i następne, Lewinę mam cały w czas coś rękach będzie. i jestem szczęśliwy, szczęśliwy, szczęśliwy. Hmm. Kiedyś w pewnym wywiadzie z moim znajomym, no, z którym żeśmy się też rozstali, jakaś taka była rozmowa i on mówi, no w niebie szczęśliwość. Ja mówię, kurczę, co to niebo? Nudy na pudy. Lilie w łapach, tylko święty, 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 śpiewamy. Nudy jak cholera. W piekle jest ciekawiej. Jest ciepło, jest wódka, są dziewczynki, można komuś w mordę dać. Przynajmniej coś się dzieje. Może komuś Mhm. to pasuje, tak? Oczywiście ja to przesadzam, przerysowuję. Natomiast chodzi o sens życia, o zobaczenie, gdzie my jesteśmy, co my z tego mamy. Dostrzeż w każdym elemencie swojego życia piękno. I to, co powiedziałeś o stresie. Stres nie tylko jest niszczący, może być destrukcyjny. Stres jest budujący Przede bardzo wszystkim. często. Żebyśmy nie mieli stresów, to byśmy już nie żyli, tak prawdę mówiąc. Bo nie No ale dalibyśmy to rady uciec przed zagrożeniem, przykładowo. Albo wiesz co? nie znaleźlibyśmy jakieś sposoby, żeby uciec od jakiegoś zagrożenia. Jakiejś pułapki na przykład życiowej. E, krąży taka opowieść właśnie, że syn spytał ojca, tato, powiedz mi, jak to jest z tym stresem, czy on jest dobry, czy on jest zły. A ojciec, nie odpowiadając konkretnie na pytanie, powiedział, że zrobimy eksperyment. I wziął, bo to mały chłopiec, był tam kilkuletni i wzięli, posadzili dwa drzewka. Jedno posadzili w doniczce w domu, a drugie posadzili w ogródku na dworze. I minęło 15 lat i po 15 latach ten ojciec woła nagle syna ni stąd, ni zowąd. Mówi, synu, zobacz, chciałbym ci coś pokazać. Pamiętasz, jak posadziliśmy te drzewo? I pokazuje te w domu w doniczce. A tak, pamiętam. No i posadziliśmy drugie jeszcze w ogródku. Tak, no to popatrz sobie na te, zobacz jak wygląda, idziemy teraz do ogródka. No i z tym młodym mężczyzną poszedł już do tego ogrodu, patrzy, a tamte drzewo zdecydowanie inne, większe, więcej konarów, więcej gałęzi, gruby pień. Mówi, zobacz, które drzewo jest teraz potężniejsze? Mówi, no jasne, że te tutaj. Widzisz, pytałeś się mnie wtedy o stres i właśnie na tym to polega. Te drzewo w domu było cały czas osłonięte, nie miało stresu, nie miało oddziaływań zewnętrznych, nie urosło takie duże jak te na zewnątrz. Mhm. Nie ma takich silnych konarów, nie ma tylu gałęzi, nie ma takiego grubego pnia, ma zdecydowanie mniejszy system korzeniowy. O to właśnie chodzi ze stresem. Jeżeli będziesz poddawany stresowi, staniesz się większy, silniejszy, mocniejszy i masz szansę więcej osiągnąć. Jeżeli będziesz schowany i trzymany pod kloszem, będziesz się rozwijał w jakiś tam sposób, ale powoli tak jak to drzewo. I to właśnie pokazywało istotę całości i istotę tego, że rzeczywiście stres jest istotnym elementem w naszym życiu. Jakby na to nie patrzeć, gdyby nie stres, nie zaczęlibyśmy budować schronień i nie mielibyśmy teraz domów, które mamy. Dokładnie o to chodzi. Dokładnie o to chodzi. Dobrze, posłuchajcie, kochani, będziemy już kończyć, bo już to pewnie będzie godzina czy ponad godzinka. O, już ponad Myślę, że godzinkę. to nie będzie koniec, bo temat jest, tak ja uważam, nie wiem jak nasi goście, słuchacze, oglądający, ale jest to frapujący temat, bo on mówi o życiu, o tym, jak mamy podchodzić do życia również w ciężkiej sytuacji, właśnie w chorobie. Mówiliśmy o chorobach onkologicznych, które są przekleństwem dzisiaj, a może jednocześnie szansą na nowe życie dla tych, którzy podejmą decyzję, zastanowią się nad sobą
o co chodzi w tym wszystkim, o co chodzi w mojej chorobie, co ta choroba ma mi powiedzieć, w czym ma mi pomóc, co mam zmienić w swoim życiu. Coraz więcej ludzi zaczyna prowadzić życie takie samoograniczające, pozytywnie samoograniczające. Mam na myśli to, mam znajomego, pan Andrzej Kmita. Andrzejku, pozdrawiam cię serdecznie, pewnie będziesz oglądać tę audycję. I Andrzej jest takim świetnym nauczycielem, ma potężne gospodarstwo, prawdziwie bioekologiczne. I on mówi krótko, mówi, no ale mógłbym dokupować więcej hektarów, więcej produkować, ale ja bym się zarżnął. To nie oznacza, że muszę sam ciopać, powiedzmy, te wszystkie motyczką i tak dalej, te wszystkie moje, obrabiać te pólka. Są ludzie, daję im zarobić, ale w sensie organizacyjnym ja bym po prostu oszalał tam. Więc jak czasami mam coś, mam zwiększoną produkcję, czy mam jakąś listę dostawców, ja się nie wyrabiam, ja oddaję swoim znajomym, którzy to podobne rzeczy robią. Mówię, słuchaj, jedź tam, daję ci kontakt akurat na taką restaurację czy hotel, gdzie dostarczysz po prostu produkty swoje. No jak to? Konkurencję będziesz podżywiał? Nie. Mnie to cieszy, że ten ktoś też zarobi, też inni klienci tego hotelu, restauracji otrzymają doskonały produkt i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, jaki sposób myślenia. Nie ciągła ekspansja, więcej, więcej, więcej. Dobra, z jednej strony czegoś więcej, na przykład może pieniędzy, może lepszy samochód, fajnie, może dom 500 metrów kwadratowych, ale będziesz mieszkał na tych 500 metrach? Ludzie ci będą sprzątać i będziesz się gubił, będziesz chodził za swoimi bliskimi, nie znajdziesz ich, tak prawdę mówiąc. A więc Wiesz samo co? ograniczenie. Za Z tymi dużo, za dużo, za bardzo pędzimy i w końcu szalejemy na punkcie tego pędzenia. To tylko tyle z mojej strony, takiego jakby zakończenia i słowo jeszcze od ciebie i będziemy Tak, ja odnośnie tych zamykać naszą pieniędzy chciałem audycję. powiedzieć coś takiego, co powiedział mi kiedyś taki znajomy multimilioner. On powiedział tak, mówi Michał, słuchaj, na początku się dorabiasz, rzeczywiście cieszysz się, zaczynasz mieć pewne rzeczy, a później dochodzisz do momentu, w którym masz wszystko, co chcesz, kupiłeś wszystko, co potrzebujesz, reszta idzie na bieżąco i nie widzisz różnicy pomiędzy kimś, kto zarabia 500 000 rocznie albo 500 milionów rocznie. Dokładnie. I ludzie się już niczym nie różnią, bo oni już wszystko, co mieli mieć, mają i więcej Tak, nie potrzebują. tak, To są tylko środki, które leżą gdzieś tam tak. i mogą się nimi wykazać w rankingach. I mówi, i to jest tyle, bo tak naprawdę sposób i styl życia się nie zmienia, a co się liczy, to twoje zdrowie i ludzie wokół ciebie. Wszystko. Poczucie Tyle w ramach szczęścia. podsumowania. Tak. Ej, kochani, zostawiamy was z tym, żebyście mieli poczucie szczęścia w życiu, żebyście umieli budować to swoje szczęście z kawałków, z takich małych puzli układać, z gestów, z przytuleń, z fajnych słów, z uścisku dłoni, ze spotkań z różnymi fajnymi ludźmi, ze zwierzętami, z naturą, żebyście mogli chodzić do lasu, żebyście mogli chodzić na wodę i pluskać się jak małe dzieci. To, o czym mówił kiedyś niejaki Jezus. Nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego, dopóki nie staniecie się dziećmi. No nie dosłownie. No więc Nikodem, bardzo mądry, inteligentny człowiek, nie mądry, inteligentny, mówi, panie, to jak to mam w sile wieku wejść do łona matki mojej? No Nikodemie, Nikodemie, nic nie zrozumiałeś. Nie chodzi o fizyczność, tylko chodzi o zupełnie inną zmianę. Słuchajcie, kochani, rozmawialiśmy o nowotworach, o ciężkich sprawach i jesteście inteligentnymi ludźmi, mądrymi ludźmi. Inni tu nie trafiają na ten kanał. No, kiedyś tam na początku trafiali, ale oni, tak jak powiedział Michał, się nie wytrzymuje tej energetyki, więc doskonale rozumiecie, o co chodzi, że każda choroba to jest coś, co nas może wyleczyć z czegoś innego,
A teraz jak się wyleczyć z tej choroby? No trzeba zmienić coś w swoim życiu. I sprawa załatwiona. Więc życzę dobrych zmian, pozytywnych zmian, fajnego myślenia. No i cóż, do następnej audycji. Michałku, ja Ci bardzo dziękuję za tę dzisiejszą Twoją wypowiedź. Uważam bardzo rozsądną, bardzo mądrą, naprawdę. No i Dziękuję. do następnej audycji. Myślę, że to nie jest ostatnia nasza audycja, również na ten temat. No i cóż, wszystkiego dobrego Wam życzymy. Papatki, trzymajcie się. Do Do zobaczenia. następnego spotkania. Już wstrzymuję nagranie. Pa, pa.